Witam o poranku. Panika, krach, wyprzedaż, czyli Credit Suisse i ropa naftowa. Co dalej? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, zachęcam ich do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. I oczywiście zapraszam wszystkich na specjalne spotkanie ze mną w kawiarni Agere Contra w Warszawie. Link w opisie. Będziemy rozmawiać o tym, jak zarabiać na surowcach podczas kryzysu. Spotkanie już w najbliższy wtorek. Zaczynamy. Panika, krach, wyprzedaż, czyli Credit Suisse i ropa naftowa. Co dalej? Drodzy Państwo, żyjemy w niezwykle interesujących czasach, a wczorajsza sesja przyniosła nam wielką panikę i krach na akcjach Credit Suisse, ponieważ inwestorzy zaczęli się obawiać, że efektem domina kryzysu finansowego, kryzysu bankowego, który może się rodzić teraz w Stanach Zjednoczonych, będzie wielki problem banku Credit Suisse w Europie i tym kanałem do Europy dostanie się to negatywne zjawisko, które się dzieje teraz w Stanach Zjednoczonych. No i zobaczmy na wykresach, co się wczoraj stało z akcjami Credit Suisse. Bardzo dynamiczna fala wyprzedaży rozpoczęła się praktycznie od samego początku sesji. Mieliśmy do czynienia z bardzo dynamicznym pokonaniem poziomu 2 i kontynuacją tendencji do dalszej wyprzedaży. Także sesja przyniosła gigantyczne spadki, przebicie, ruch co najmniej 20% ewidentnie zasługuje na określenie go mianem krachu, a panika na akcjach jest dodatkowo powiązana z tym, co się dzieje na różnych innych aktywach powiązanych z Credit Suisse, o czym będzie za chwilę. Zobaczmy na wykresie średnioterminowym, jak bardzo tendencja spadkowa przyspiesza, ale najgroźniejsze wnioski płyną nam z wykresu miesięcznego, ponieważ widzimy tutaj, że ewidentnie spółka dąży do poziomów, które można zakwalifikować jako poziomy zbliżone do poziomu bankructwa. Dlatego też Credit Suisse jest teraz najsłabszym ogniwem w europejskim systemie bankowym i naprawdę to, co się tam wydarzy, będzie miało przełożenie na wszystkie banki europejskie, ponieważ rynek boi się efektu domina, boi się efektu zarażenia, że po Credit Suisse nastaną problemy w innych bankach, które są zagrożone, a jak wiemy, raczej kryzys bankowy, który miał miejsce 10 lat temu w Europie, został tylko zaklajstrowany, a nie został strukturalnie rozwiązany. To, co inwestorów boli najbardziej, dlaczego ten krach i panika i wyprzedaż na akcjach Credit Suisse ma miejsce, moim zdaniem wiąże się także z zachowaniem ubezpieczeń na wypadek bankructwa Credit Suisse w perspektywie roku. Widzimy na tym następnym wykresie, gdzie mamy CDS-y na jednoroczne papiery, że bardzo, ale to bardzo dynamicznie rośnie cena ubezpieczenia na wypadek bankructwa tego banku. Ten wykres jednoznacznie sygnalizuje wielkie problemy i rosnące obawy, panikę i krach, która powoduje wyprzedaż na akcjach Credit Suisse i będziemy oczywiście teraz obserwować, co się będzie dalej działo, ponieważ zbliża się weekend i pytanie będzie takie, czy w weekend dojdzie do jakichś interwencji administracyjnych rządu, który miałby na celu obronić Credit Suisse przed upadkiem, przed wielkimi problemami. Cały sektor bankowy w strefie euro bardzo ładnie oddają CDS-y na cały sektor bankowy, które także rosną, ale jak widzimy, nie sięgamy jeszcze poziomów, które były nawet we wrześniu, w październiku w poprzednim roku notowane, dlatego też zagrożenie jest, ale jeszcze nie jest aż tak duże dla całego sektora bankowego, ale kształt tych świec dziennych, które teraz obserwujemy, sygnalizują nam, że naprawdę inwestorzy boją się, że poprzez efekt domina rozleje się kłopot amerykańskiego systemu bankowego na europejski system bankowy. Dlatego też bądźmy bardzo wyczuleni na to, co się dzisiaj wydarzy na akcjach Credit Suisse
czy będziemy świadkami kontynuacji negatywnych tendencji, które uwidoczniły się szczególnie podczas wczorajszej sesji. Ale wyprzedaż, być może nawet dynamiczną falę spadkową obserwujemy także na ropie naftowej. Wczoraj pierwszy raz od 4 miesięcy doszło do wybicia wyraźnego ruchu powyżej albo poniżej konsolidacji, która była tworzona w pasie między 70 a 82 dolary. Doszło wczoraj do wybicia dołem, do przekroczenia bariery psychologicznej 70 dolarów. Ewidentnie rząd amerykański już nie odnawia strategicznych zapasów ropy naftowej w okolicach tego poziomu 70 dolarów i ropa naftowa, dyskontując spowolnienie gospodarcze, być może recesję, zaczęła dynamiczny ruch spadkowy. Wybicie z takich konsolidacji zwykle pociąga za sobą dynamiczny ruch spadkowy, dlatego też wyprzedaż ropy naftowej powinna mieć miejsce. Pamiętamy, jakie jest ścisłe powiązanie ropy naftowej i perspektyw inflacyjnych dla Stanów Zjednoczonych, więc takie dynamiczne spadki będą oczywiście sprzyjały temu, żeby procesy dezinflacyjne w Stanach Zjednoczonych się rozwinęły i także procesy dezinflacyjne przyspieszyły w strefie euro. Ale oczywiście trzeba utrzymać wybicie poniżej 70 dolarów w kolejnych dniach, żeby miało to jakieś większe znaczenie. Gdzie są kolejne wsparcia? Analiza techniczna sygnalizuje, że wsparcie jest w okolicach teraz 62-63 dolarów. Tam jest zniesienie wyprzedzające Fibonacciego, dolne ograniczenie półrocznego kanału spadkowego. Natomiast długoterminowy wykres pokazuje, że odbicie od okolic 80 dolarów jest także odbiciem od prawie rocznego kanału spadkowego, a w tym wypadku rynek sygnalizuje, że wsparciem są dopiero okolice 47-48 dolarów, więc teraz czas i zadanie tych wszystkich, którzy liczą na kontynuację tendencji spadkowej, celem podaży powinno być utrzymanie wybicia na świecę tygodniową. Jeżeli cały tydzień zamknie się głęboko poniżej 70 dolarów, otworzy się perspektywa do naprawdę mocnego ruchu w dół. To miałoby także swoje konsekwencje geopolityczne, ale przede wszystkim oczywiście będzie miało to wpływ na perspektywy inflacyjne, więc takie zachowanie ropy naftowej sprzyja także temu, żeby rentowności amerykańskich obligacji na całym świecie spadały, czyli żeby ceny rosły, żeby inwestorzy zakładali optymistyczny rozwój wypadków, nawet przyspieszenie tych zjawisk dezinflacyjnych, o czym warto pamiętać. Wykres, który będzie sprzyjał tendencjom spadkowym, warty jest utrzymania i dowiezienia na interwał teraz tygodniowy. W takiej sytuacji ta wyprzedaż ropy naftowej powinna mieć swoje konsekwencje, a prawdopodobieństwo dalszego ruchu w dół ich bardzo silnie wzrośnie. Ale dzisiaj najważniejszym wydarzeniem dla rynków finansowych będzie to, jaka będzie decyzja Europejskiego Banku Centralnego. Wcześniej, jeszcze przed tygodniem, rynek zakładał, że będzie podwyżka o 50 punktów bazowych. Na przestrzeni ostatnich godzin, ostatnich dni widzimy oddalenie perspektywy podwyżki aż o 50 punktów bazowych. Na chwilę obecną podwyżka o 25 punktów bazowych jest w cenach, natomiast szanse na to, że będzie podwyżka o 50 punktów bazowych wynosi około 50%. I ten wykres, który jest w tle, ładnie to pokazuje. Natomiast także wydarzenia ostatnich dni, ostatnich godzin oddalają przyspieszają szanse na to, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w strefie euro będzie ustanowiony niżej niż wcześniej zakładano. Rynek wcześniej zakładał, że będziemy świadkami bardzo dynamicznych podwyżek stóp procentowych, że stopy procentowe w strefie euro nawet zbliżą się do poziomu 4%, ale teraz rynek oddala perspektywę dalszych podwyżek stóp procentowych i wycenia, że jeżeli doszłoby teraz do podwyżki o 50 punktów bazowych, to byłaby szansa jeszcze tylko na jedną kolejną oćwiartkę, a co dalej to nie byłoby jeszcze uwzględnione w cenach, chociaż jeszcze parę dni temu faktycznie tak było. Jakie są możliwości? Co się może wydarzyć na rynku i na obligacjach, bo dzisiaj będziemy patrzeć szczególnie na niemieckie obligacje i w tym wypadku analiza scenariuszowa banku ING jest moim zdaniem bardzo ciekawa. Bank tutaj sygnalizuje, że nastawia się jednak na 50 punktów podwyżki stóp procentowych, a co dalej zobaczymy. I w takim scenariuszu widzimy,
że bank sygnalizuje, że spodziewa się ruchu w okolicy 1,07. Czy tak się stanie? Wczorajsze wykresy pokazujące implikowaną zmienność overnightową pokazywały, że euro-dolar naprawdę ma szansę dzisiaj na gigantyczną zmienność. Dlatego bądźmy gotowi na taki scenariusz, że dzisiaj amplituda wahań na euro-dolarze może być szczególnie intensywna. Jak widzimy, rynek cały czas dla Stanów Zjednoczonych jest rozbity i nie wie, co się może wydarzyć w przyszłym tygodniu, jaka będzie decyzja Fedu w sprawie stóp procentowych. Część inwestorów zakłada jednak podwyżkę o 25 punktów bazowych, część inwestorów nie zakłada. Moim zdaniem nie będzie podwyżki stóp procentowych, ale rynek oczywiście jest tak zmienny, że te wartości są różne dla różnych momentów w czasie dnia, kiedy badamy implikowaną stopę procentową, więc to się naprawdę bardzo szybko zmienia. Natomiast moim zdaniem nie będzie podwyżki stóp procentowych. Rynek się będzie na to będzie musiał się nad tym pochylić. I jeżeli się okaże, że dzisiaj mamy podwyżkę w strefie euro, nie mamy podwyżki w Stanach Zjednoczonych, to jest to bardzo silny argument ku temu, żeby jednak ten euro-dolar próbował kontynuować ruch do góry, a nie spadał. Natomiast to, co się wczoraj stało na amerykańskim dolarze, to jest czynnik, który sygnalizuje, że świat naprawdę boi się, że kryzys bankowy zaczyna się rozlewać także na inne obszary gospodarcze na świecie. To, co się teraz dzieje na rynku przyszłych stóp procentowych, bardzo dobrze obrazują amerykańskie obligacje, dlatego patrzymy na dziesiątki, a one testują dokładnie poziom 3,45, gdzie mamy średnią 200-sesyjną na wykresie dziennym. Ten poziom ma tak duże znaczenie, że jego złamanie odwróci tendencję wzrostową na spadkową i inwestorzy naprawdę będą już dyskontować odwrócenie polityki monetarnej z polityki jastrzębiej na gołębią, czyli na to, że inwestorzy zaczną dyskontować obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Dlatego ten poziom 3,45 jest dla mnie szczególnie istotny, a na wykresie ceny amerykańskiej obligacji 10-letniej widzimy, że przejście tych ostatnich poziomów da półroczną formację odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową i w takiej sytuacji będzie można śmiało zakładać kontynuację ruchu w górę, czyli bardzo optymistycznych scenariuszy dla przyszłych stóp procentowych. A w takiej sytuacji rynek ryzyka, rynek akcji powinien na to zareagować i dodatkowo te spadki i wyprzedaż ropy naftowej także będą sprzyjały temu, żeby oczekiwać, że inflacja będzie spadać, a to dodatkowo będzie zachęcało do tego, żeby banki centralne zaczęły obniżać stopy procentowe, a nie je podwyższać. I rzeczony już euro-dolar widzimy, jak ładnie odbija, czyli poziom okolic 1,05 faktycznie pracuje, działa. Są to dla przypomnienia rejony zniesienia Fibonacciego 38%, więc ten poziom ma także znaczenie z punktu widzenia analizy technicznej, ale jak widzimy, duża zmienność jest faktem i prawdopodobnie dzisiaj znowu tak będzie. W tej sytuacji jednak utrzymanie nad poziomem 1,05 daje nadzieję na tendencję wzrostową, a każdy powrót nad poziom 1,07 da szansę na ruch do góry i zwiększy prawdopodobieństwo powyżej 50%, że będziemy świadkami ruchu na umocnienie euro. Dlatego bądźmy dzisiaj gotowi na każdy scenariusz i testowania oporów, i testowania wsparć w zależności od tego, co się wydarzy po godzinie 14 w polityce monetarnej w strefie euro, jakie będą wypowiedzi prezes Lagarde. Optymizm pojawił się także na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, ale w takiej sytuacji mamy obronę poziomu 3900 punktów. Rynek naprawdę chce i wierzy w to, że ten poziom ma duże znaczenie. A dlaczego? To jest miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie dziennym. I za każdym razem, jak jesteśmy nad tym poziomem, jest naprawdę nadzieja na to, że kontynuacja tendencji wzrostowej będzie miała miejsce. Uzasadnieniem tego jest zachowanie rynkowych stóp procentowych. Obniżki stóp procentowych będą sprzyjały temu, żeby indeksy giełdowe ruszyły w górę. Natomiast moim zdaniem nie jest uwzględnione to, co się dzieje na Credit Suisse. Rynek nie wie, co się dalej wydarzy, czy panika, krach i wyprzedaż
Credit Suisse nie pociągnie za sobą kontynuacji negatywnych zjawisk w sektorze bankowym. Dlatego też moim zdaniem nie byłbym zbyt optymistyczny po tym, co się dzieje teraz na futures, na indeks Standard & Poor's. Zobaczymy, czy uda się wrócić nad poziom 15 000 punktów na indeksie DAX. Za każdym razem, jak jesteśmy nad tym poziomem, optymizm także jest uzasadniony na rynku europejskim, ale warto zwrócić uwagę, że wczorajsze przyspieszenie tendencji spadkowej na DAXie oznaczało także, że rynek boi się efektu domina i rozlania się kłopotów w sektorze bankowym w całej strefie euro po tym, jak dochodzi do paniki, krachu i wyprzedaży na akcjach Credit Suisse. Dlatego też dla mnie 15 000 punktów jest poziomem odniesienia na najważniejszym indeksie w strefy euro. Dzisiejsza sesja w Azji jest generalnie lekko optymistyczna. W Japonii i w Hongkongu sesje są moim zdaniem sprzyjające temu, żeby nie doszło do jakiejś wielkiej paniki na otwarciu w Europie. Europa może zacząć neutralnie handel i na to się nastawiam. A z innych rynków zagranicznych, na które zwracam szczególną uwagę, to jest Bitcoin, ponieważ moim zdaniem zachowanie Bitcoina, który rośnie, co sugerowałoby atak popytu na ryzyko, jest uzasadnione właśnie tym, że rynek oczekuje, że będzie luzowanie wkrótce polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych, czyli mówiąc innymi słowami, będzie obniżka stóp procentowych, będą obniżki stóp procentowych, będzie zakończenie procesu QT, Quantitative Tightening, i w takiej sytuacji ma być to czynnik sprzyjający popytowi na ryzyko, czyli popytowi na kryptowaluty. Tutaj na rynku Bitcoina kluczowy jest poziom $25 000 za każdym razem. Jak jesteśmy powyżej, rynek jednoznacznie sygnalizuje ochotę na kontynuację tendencji wzrostowej. Tworzy się formacja odwrócony RGR na wykresie tygodniowym. Jest to zaproszenie do ruchu nawet w okolicy $35 000. Nawet w krótkoterminowej perspektywie taki ruch może być obserwowany. Dlatego bądźmy gotowi na ten scenariusz. Ja osobiście daję około 60% prawdopodobieństwa, że w perspektywie następnych tygodni będziemy świadkami dynamicznych ruchów wzrostowych na Bitcoinie, a nie spadkowych. I rynek surowcowy, inne ciekawe surowce to jest oczywiście zachowanie ceny złota, ponieważ wczorajsze zachowanie rentowności amerykańskich obligacji sprzyja temu, żeby to złoto utrzymało się nad poziomem $1900 i kontynuowało tendencję wzrostową. Natomiast negatywne zjawiska dla ryzyka płyną z zachowania ceny miedzi, ponieważ spadek poniżej poziomu 8650 oznacza wyjście dołem z konsolidacji, potwierdzenie negatywnych tendencji na indeksach giełdowych. Dlatego też zachowanie ceny miedzi moim zdaniem zwiększa prawdopodobieństwo ruchu w dół na indeksach giełdowych. I na koniec krajowe aktywa. Wczoraj dyskontowaliśmy dane o inflacji w Polsce i oczywiście także panikę, krach i wyprzedaż na Credit Suisse i okazało się, że rynek złotego jest bardzo odporny na tego typu informacje. Nie doszło do wyprzedaży na rynku krajowej waluty. Ruch na dolar złotym wynikał po prostu z zachowania euro-dolara. Natomiast na euro złotym nie widać jakichś mocnych, dynamicznych ruchów, dlatego też osobiście uważam, że takie zawirowania zwiększają tylko apetyt zagranicy do inwestowania na rynkach emerging markets. Przede wszystkim ten kapitał płynie na polskie obligacje. Na wykresie tygodniowym tego popularnego ETF-u na polskie obligacje widzimy, że trwa odbicie po ruchu powrotnym do linii szyi formacji podwójne dno, a to naprawdę zachęca do kontynuacji wzrostów cen polskich obligacji, do spadków ich rentowności i oznacza także, że inwestorzy w ogóle nie przejęli się wczorajszymi danymi o inflacji w Polsce, tego, że inflacja utworzyła swój nowy szczyt. Inwestorzy zakładają, że w perspektywie następnych miesięcy i kwartałów inflacja będzie bardzo dynamicznie spadać, że realne stopy procentowe w Polsce są już od kilku tygodni na plusie i że perspektywy co do obniżek stóp procentowych w Polsce w drugiej połowie tego roku są rzeczywiście realne i rynek już zaczyna to obstawiać. Jeżeli wkrótce doszłoby do pokonania tych maksimów
z ostatnich tygodni, z początku 2023 roku, które widzimy na wykresie, to sygnały jednoznacznie sprzyjałyby temu, żeby mówić o rozpoczęciu następnej fazy hossy na polskich obligacjach. Ja osobiście się tego spodziewam. Spodziewam się, że wkrótce polskie obligacje będą wprost rozchwytywane, a zachowanie giełdy papierów wartościowych będzie uzależnione od tego, co się dzieje na giełdzie papierów wartościowych w Niemczech i na giełdach w Europie. I moim zdaniem taka zależność powinna mieć miejsce. Natomiast negatywnym zjawiskiem jest to, że przeszliśmy przez poziom zniesienia Fibonacciego o 38%, a kolejne wsparcie znajduje się dopiero w okolicach 1660 punktów i jest coraz większe prawdopodobieństwo, że wkrótce będziemy testować ten poziom. Zobaczymy, jak będzie. Zapowiada się kolejna fascynująca sesja. Zobaczymy, czy będzie kontynuacja paniki, krachu i wyprzedaży na Credit Suisse i czy będzie dynamiczna fala spadkowa na ropie naftowej kontynuowana. Bądźmy gotowi na każdy scenariusz. Po dzisiejszym ECB zapowiada się fascynująca sesja. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji marcowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj dużej dodatniej stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Pozdrawiam.